Siemanko, dzisiejszy lokal, który odwiedzimy, idealnie się wpasowywuje w powiedzenie do 3 razy sztuka. Witajcie moi drodzy, dla mnie wyjątkowo w poniedziałkowy poranek i w ten poranek zabieram Was w końcu do miejscowości o nazwie Spalding. A dlaczego na samym początku powiedziałem do 3 razy sztuka, a teraz przed chwilą powiedziałem w końcu? Zaraz się dowiecie. Do tego lokalu, który nazywa się Doris Bistro, wybierałem się już dwukrotnie. Pierwszy raz dziewczyny z Bistro miałem odwiedzić jakiś czas temu i podczas planowania zadzwoniłem upewnić się, żeby nie pocałował klamki i okazało się, że z jakiegoś powodu mieli w ten dzień zamknięte. A następnym razem, jak po raz drugi upatrzyłem, aby odwiedzić dziewczyny z Doris Bistro, to mi coś wypadło i już nawet nie pamiętam, co to było. Specjalnie na śniadanie zjadłem tylko małą owsiankę, bo po prostu wybierając się tam chcę być mega głodny. Na ich Facebookach te dania wyglądają naprawdę pysznie, tak domowo i w ogóle fajnie, bo będzie taki świetny kontrast do epizodu, który odwiedziliśmy 2 tygodnie temu w Scunthorpe, a tu było, powiem tylko tyle, na bogato. Tradycyjnie jakiekolwiek linki znajdę do Doris Bistro, to umieszczę je w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Nie mogę doczekać się również studia. Dla świeżaków jest to info, że w studiu podsumujemy Doris Bistro dzisiaj. Czyli omówimy lokal, powiemy jakie są wajby, jakie jedzenie, porcje i ulubiony kącik Marut, jakie są ceny. A cremem de la cremem podsumowania będzie werdykt, czy w tym przypadku Doris Bistro to susza, a może smaczy. Ogłaszane ceny to ulubiony kącik dla Marut, szczególnie tych, którzy nigdzie nie byli i nie wiadomo czego oczekują. A dla mnie i mam nadzieję dla wielu z Was, moi drodzy stali widzowie, ulubionym kącikiem jest kącik PL Bawie Ania uczy. Jedziemy do Spalding po raz pierwszy raz w życiu i zakładam, Wy też, większość z Was będzie tam pierwszy raz. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Spalding. Spalding to niewielkie, ale bardzo charakterystyczne miasto w hrabstwie Lincolnshire, we wschodniej Anglii. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się spokojnym miasteczkiem, ma zaskakująco bogatą historię i kilka unikalnych cech. Miasto leży nad rzeką Welland, która od wieków odgrywała kluczową rolę w rozwoju Spalding, zarówno jako szlak handlowy, jak i element systemu melioracyjnego. Okoliczne tereny to jedne z najbardziej żyznych ziem w Wielkiej Brytanii, dlatego Spalding od dawna znane jest jako centrum rolnictwa i ogrodnictwa. To właśnie stąd pochodzi duża część warzyw i kwiatów trafiających na brytyjskie stoły. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w historii miasta była Spalding Flower Parade, barwna parada kwiatowa, która przez dziesięciolecia przyciągała turystów z całego kraju i była symbolem lokalnej dumy. Choć dziś odbywa się w skromniejszej formie, nadal stanowi ważny element tożsamości miasta. Spalding ma też ciekawy klimat kulturowy. Przez lata osiedlało się tu wielu pracowników z różnych krajów Europy, co sprawiło, że miasto stało się wielokulturowe, jak na swoje rozmiary. Wpływy te widać w lokalnej kuchni, sklepach i codziennym życiu mieszkańców. To miejsce, które łączy angielską prowincjonalną ciszę z historią, naturą i międzynarodowym charakterem. Idealne dla tych, którzy chcą poznać mniej oczywistą stronę Anglii. Witajcie w mieście Spalding. Jesteśmy już na miejscu, zaparkowałem tutaj na tym parkingu Victoria Street i to jest tak naprawdę bardzo blisko Doris Bistro. A wybrałem ten parking ze względu na to, że tam wokół możecie sobie coś znaleźć, tylko że zazwyczaj jest wszędzie napisane max stay 1 godzina. Ten tutaj jest jako long stay, a potrzebuję 2 godzin zawsze na wizytę, bo się zawsze wypytuję o wszystko właścicieli, jestem taka gaduła, jeżeli chodzi o epizody. Koniec ględzenia, jestem mega głodny. Doris Bistro w Spalding. Idziemy na obiad. Chodźcie.
Zamówienie złożone, mało tego, że złożone, jedno zdanie już na mnie tutaj czeka i spogląda. I zanim wypijemy zdrówko, między innymi za Anię i Karolinę, przemiłe właścicielki, które już teraz z góry pozdrawiam, to zobaczcie na to. Nie tyle, że czekadełko, co ten chleb one same pieką. Czekadełko będzie nam potrzebne, bo będzie potrzebne do stworzenia zagryzki, do czegoś, co już jakiś czas temu naprawdę nie piłem. I mimo, że jestem Polakiem i mimo, że ta flaga Polski za mną dumnie tutaj powiewa, to nie jestem fanem tego czegoś. A o co chodzi? Zaraz się dowiecie. Dobra, zagryzka już jest. Na razie niech czeka na talerzu. Do czego nam zagryzka potrzebna? Do czego Polakom zagryzki są potrzebne? Do wódeczki. Mam fajnie wyglądający kieliszek wódeczki, a ja ogólnie fanem czystej wódki nie jestem, ale mam szklane Pepsi do popicia i mam tą na pewno pyszną zakąskę. Za Ciebie, Aniu, za Ciebie, Karolino, za Doris Bistro, za Spalding i za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. W ogóle powiem Wam, że jakbym wiedział, że tutaj jest czekadełko, to Pepsi bym nie zamawiał do popicia tego shota. Ja nie jestem jakimś pepsiarzem, ale na szczęście dla Was macie mnie i takie info, które dowiedziałem się przed chwilą od Karoliny, że takie czekadełko dostaniecie przy zamówieniu takiego obiadu, nie? Takiego full obiadu, czyli nie wiem, zupa i główne danie. Dlatego już teraz Wam proponuję szocik wódeczki, pyszne czekadełko i jedzenie. Jak już wspomniałem przed sekundą, pierwsze danie patrzy na mnie i to jest coś, co ogólnie tej formy nie jestem fanem, ale dam szansę Doris Bistro i spróbujemy, co to jest. O co chodzi z tym daniem szansy dziewczynom? Po prostu ja nie jestem fanem zupy szczawiowej, a dzisiaj zupą dnia jest zupa szczawiowa i jadłem taką zupę szczawiową w Cambridge. Tyle, że ta zupa była wtedy taka zblendowana, bo ja z dzieciństwa mam taką lekką traumę. Ja nie mówię o mojej największej traumie, czyli o gołąbkach, chodzi o zupę szczawiową. Po prostu dowiedziałem się, Ania mi powiedziała, że są tam liście. Ale wiecie co, może na starość moje kubki smakowe albo moje wytyczne, jeżeli chodzi o danie, się zmieniły. Często mówię, że spróbuję i zaraz Wam pokażę, to dzisiaj będzie na odwrót. Zobaczcie sobie, jak to wygląda i zaraz ją spróbuję. Zupka taka. Patrzcie na to. Wow! Nawet nie wiedziałem, że jest taki makaronik tutaj. Powiem Wam, że to jest mega zaskoczenie, bo ta zupa, jak mi Ania ją przyniosła, to ona sobie po prostu leżała chwilę i musiałem coś tam jeszcze na telefonie pogrzebać. I nie wiedziałem w ogóle, że tam jest taki makaron. Dobra, próbujemy. Powiem Wam, że ten makaron jest idealny. I nie wiem, czy to oznaka wieku, starzenia się, ale szczawiowa z liśćmi w Doris Bistro mi smakuje. Moi drodzy, zanim pokażę Wam drugie danie, a uwierzcie mi, słowo youtubera jest co pokazywać, to pozwólcie, że wezmę sobie łyka napoju, który ten napój po prostu jest obowiązkowy do tego dania. O jakie danie chodzi? Zaraz się dowiecie. Na razie... Bro! I tak jak ze szczawiową, pokażę Wam to i dla mnie to już jest od razu takie małe szczegóły na plus zaskoczenia. Chodzi o to, że wziąłem sobie schabowy z jajkami, ale do tego nigdy nie spotkałem cebulki. Macie cebulkę i w ogóle patrzcie na te świetne ziemniaczki. Użyłem słowa świetne, bo zazwyczaj są takie mashed potatoes, nie? Patrzcie na to. Przepyszny ziemniaczek. Od razu surowa numer 1, ale muszę Was tutaj jakoś blisko dać, żeby po prostu chlewu nie robić w Spalding. Dobra, taka sytuacja. Od razu mówię, tam jest na pewno ogóreczek, tam jest na pewno kapustka pekińska, pyłota, marchewa, też
taka sytuacja. Powiem wam, że fajnie, że są dodatki, nie widzicie, kukurydzy, pychota. Kapusta czerwona. Mega. Czas na schabaka i jajo. Ale dla odmiany weźmiemy wszystko naraz, czyli jajo ze schabakiem. Przepyszne. Jedyne co, do szczęścia, to mi brakuje. Chyba wiecie, po co sięgnę. Bro. Bezkamerowo już dokończę sobie to, zaspoileruję trochę podsumowanie. Duże danie i powiem wam, że zobaczę, czy w ogóle tutaj są desery, bo nawet się nie spytałem na samym początku, ale na pewno kawy nie piję. A dlaczego dzisiaj nie wypiję kawy? Bo jak już moi stali widzowie wiedzą, ja bardzo często jeżdżę po różnych siłowniach. I na moje nieszczęście, bo zdaję sobie z tego sprawę, jestem uzależniony od przedtreningówek. Mam wizytę na jednej siłowni po drodze do domu i wypijam przedtreningówkę. I nie chcę, żeby kawa przedtreningówka mnie już kompletnie wyszczeliło. Jeżeli będzie deser, to zaraz będzie deser. Jeżeli nie będzie deseru, to widzimy się w studiu. Hej! Witajcie moi drodzy, jednak w studiu nie zjadłem deseru i od razu powiem, dlaczego nie zjadłem deseru. Po prostu dziewczyny miały do zaoferowania jabłecznik, a ja nie jestem jabłecznikarzem. Kawy również nie wypiłem, bo jak nie przysnęliście podczas tego epizodu, zaraz idę na siłownię i jak nie przysnęliście, jestem uzależniony, tak podkreślam to słowo, uzależniony od przedtreningówek. Dobra, a gdzie jesteśmy? Jesteśmy w lokalizacji, w której oryginalnie chciałem być, ale później po prostu wypadło mi z głowy i miałem was zabrać dzisiaj, teraz miałem siedzieć w Ice Coffee Hall Museum and Gardens. Tyle, że jak powiedziałem o lokalizacji studia i w ogóle, to Karolina i Ania powiedziały mi, przypomniały mi o tej lokalizacji. A gdzie jesteśmy? Ta rzeczka obok mnie to jest Vernet's Drain, a w backgroundzie dokładnie to jest definicją idealną, jak wydać podatników, czyli nasze 50 milionów funtów i nie korzystać z tego. Lokalni nazywają to Bridge to Nowhere. Na pewno nie będzie w użytkowaniu do minimum 2030 roku. Ale jak to mówią, kto bogatemu zabroni, a szczególnie tym osobom, które wydają nie nasze pieniądze. Jeżeli interesują was takie ciekawostki z Anglii, takie drogowe fuck-upy, to gościu na Auto Shenanigans podróżuje i wyszukuje takie perełki i ten epizod jest właśnie na temat tego mostu. Krótkie streszczenie, krótkie wyjaśnienie lokalizacji studia właśnie zostało przedstawione i jak zawsze na początku dziękuję właścicielom za gościnę itd. itp. To teraz chciałbym, bo to jest niesamowite, chciałbym złożyć Tobie, droga Karolino, wszystkiego co najlepsze. Uśmiechu na Twojej twarzy, chociaż podczas naszego spotkania jego w ogóle nie brakowało. Karolina jest jednym z big bossów Doris Bistro i co? I w momencie wychodzenia tego epizodu, czyli 22 marca, Karolina ma urodzinki. Drugim z big bossów jest koleżanka Ania i z tego miejsca chciałbym Wam obu dziewczynom podziękować Zaspoileruję praktycznie wszystko. Przepyszne jedzenie, za super atmosferę, za rozmowę, za dużo ciekawostek, które się dowiedziałem. Jeszcze raz dziękuję Wam. A więc po kolei. Doris Bistro było otwarte jakiś czas temu, później nie było otwarte i teraz jest bodajże od czerwca zeszłego roku. I było takie zaskoczenie, że Spalding jest małą miejscowością, po prostu mało ludzi o nich wie. Mam nadzieję, że ten filmik wielu z Was uzna jako pomocny i po prostu dowiecie się, że jest taki lokal, być może w Twoim przypadku, drogi kolego i koleżanko, lokal, który znajduje się parę ulic od Ciebie. Dziewczyny same pieką chleb, ten chlebek, który miałem przy czekadełku, dziewczyny nawet tworzą, czy pieką, nie wiem w ogóle jak to wygląda, knysze. I od razu powiem Wam, trochę przeskoczymy, te surówki, które miałem w daniu głównym były fenomenalne i jestem przekonany,
knysza w ich wykonaniu z tymi surowami. Sosy też same dziewczyny robią. Z ich sosami na pewno jest petarda. Jeżeli jedliście knyszę w Doris Bistro, to obowiązkowo napiszcie mi w komentarzu. Imprezy wszystkie tam robią. Urodziny, imieniny, pępkowe, chrzciny, komunie, wszystko, nie? Najlepiej się skontaktujcie z dziewczynami i spytajcie się o ilość ludzi, nie wiem, no tak chyba ustalacie, nie? Przez telefon. Bo ten lokal jest spory, on w ogóle ładnie się prezentuje, schludnie, czysto, fajnie. Fajnie, ta polska flaga tam była w backgroundzie. Fajnie, tylko że nie mam pojęcia, ile ludzi tam się zmieści. Czyli link, powtórzę się, bo na pewno wcześniej przed wizytą w Doris Bistro powiedziałem to, że link do Facebooka zamieszczę w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Zawsze mi się to myli. Jeżeli chodzi o porcje, naprawdę spore. Tam w ogóle, jeżeli wejdziemy na ceny, tam ceny są, jeżeli chodzi o zupę dnia i danie dnia, dwie ceny. I zaraz wszystko wyjaśnię. Danie główne, które miałem, czyli ten schabowy, przeogromny, z ziemniaczkami, z surówkami pysznymi, z tą cebulką. Od razu fajny touch, w ogóle taki niespotykany dla mnie. I tak, mówię niespotykany, bo ten epizod jest 68 epizodem, czyli 67 miejsc, lokali już odwiedziłem. Zakładam, że któryś czepiacz albo któraś maruda, że niespotykane ziemniaki czy coś. Chodzi mi o to, że takie malutkie ziemniaczki dostajecie. Nie żadne mashed potatoes, jakieś pióre czy coś takiego, nie? Talarki. Naprawdę, chyba że może sezon jakiś wchodzi i takie młode są, ale ja tego jeszcze nigdy nie spotkałem. I za to plus dla Was dziewczyny, bo były dla mnie mega pyszne. Macie zimne piwko, macie zimną wódeczkę. Uwierzcie lub nie, byłem w lokalach, w których wódki są niestety ciepłe. I mam jeden taki lokalną perełkę moją, jeżeli się wybieram do nich, bo po prostu wódki nie mrożą, bo pani przemiła właścicielka mówi mi, że goście i tak piją to z lodem, ale takiego shota zawsze jak mam się tam wybrać, to zawsze dzwonię wcześniej i dla mnie wsadzają do zamrażarki. Dziękuję, Moniko. Kącik.pl bawi Ania uczy jest dla mnie, mam nadzieję, że dla co niektórych z Was też, ulubionym kącikiem na tym kanale, bo sam się dowiaduję bardzo wielu ciekawych rzeczy. Natomiast kącik kicink, ile hajsu zapłaciłem, to jest Wasz ulubiony kącik marudy. Wjeżdżamy w ceny. Wizytę w Doris Bistro zaczęliśmy od kieliszka wódeczki i ten kieliszek kosztował 3,50. Zamówiłem sobie Pepsi, jakbym wiedział, że jest czekadełko, to bym jej nie zamawiał, ale co? Zamówiłem Pepsi i ta szklanka kosztowała 3 funty. Jeżeli chodzi o zupę, i zupa dnia, właśnie tam są dwie ceny, jest 4 i 5 i polega to na tym, ja myślałem, że to po prostu jest rozmiar zupy, ale nie. Jeżeli taka jest zwykła zupa, czyli nie wiem, rosół czy coś, to ona będzie kosztowała 4, a jeżeli już jest taka na wypasie, żurek, jaja, kiełby, to wszystko, to będzie kosztowało 5. Zakładam, obie porcje są, obie ceny, rodzaje zup. Będą porcje te same, czyli porcja jest naprawdę duża. Ja za dzisiejszą zapłaciłem 4 funty. Jeżeli chodzi o danie dnia, to jest to samo. Ja natomiast miałem danie główne i to danie główne kosztowało 15 funtów. Za całość w Doris Bistro w Spalding zapłaciliśmy 31 funtów. Jeżeli chodzi o ceny, dla mnie rewelacja, pyszne jedzenie, yin-yang, pamiętajcie, niedawno był prawie, może już teraz w momencie, kiedy wyszedł ten epizod, już mają gwiazdkę Michelin w Scunthorpe. Dzisiaj jem sobie pyszne domowe jedzonko za naprawdę atrakcyjne ceny, bo jeżeli ktoś marudzi z tymi cenami czy coś, to często mówię, wyjdźcie sobie gdzieś do jakiejś włoskiej restauracji czy coś, zobaczycie jakie porcje małe dostaniecie i o ile więcej zapłacicie. Miałem tutaj fulla, wódeczkę, piwo, Pepsi. No deseru nie miałem, bo nie jestem jakimś fanem jabłecznika, ale miałem fulla. Jestem najedzony / troszkę nażarty i to mi się nie podoba, ale na szczęście siłownię mam z godzinę stąd. Po prostu pomiędzy Spalding a mną mam mniej więcej Doncaster tutaj. Swoją drogą w Doncaster też byliśmy i pojadę sobie tam na siłownię. Mam nadzieję, że przepalę w międzyczasie przepyszną szczawiową z tym makaronikiem. Nawet liście mi nie przeszkadzały. Przeogromnego kotleta, piwko i wódeczkę. I pójdę sobie na siłownię spalić to wszystko. Wszystko mamy oprócz jednej najważniejszej rzeczy i powiem Wam, że chyba jestem w szczepku urodzony, bo właśnie miało coś tutaj padać, a
Ani kropla na mnie jeszcze nie spadła. Wjeżdżamy w werdykt. Doris Bistro w Spalding do 3 razy sztuka. W końcu dziewczyny odwiedziłem. Uważam lokal za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie wiedzieli. Za lokal, który smaczy. Jeżeli chodzi o vibe'y, dwie przemiłe koleżanki. Ania, Karolina. Fajny lokal, czysty, schludny, macie wszystko. Pyszne jedzenie, duże jedzenie, zimne to jest właśnie duży plus i ktoś może też się szczepia czy doczepić, że Carlsberg albo no bo nie polskie. Ja mam to gdzieś. Zimne piwko sobie wypiłem do pysznego schabowego, ceny rewelacja. Ten parking, gdzie zaparkowałem jest naprawdę, tak naprawdę na tych Google mapach o wiele dłużej to wygląda, że wychodzicie i w prawo skręcacie, a ja z tą kamerą mówię, o kurczę, to już jest to prawo. Jest z minutę stamtąd, nie? Zaparkujcie sobie tam, pójdźcie do dziewczyn na obiad, przyjdźcie sobie tutaj zobaczyć Bridge to Nowhere, czyli dla tych, co są w Anglii ponad 20 lat i nadal nie wiedzą, o co chodzi, most donikąd. Obejrzcie sobie Auto Shenanigans, ten odcinek, odwiedzajcie Doris Bistro na obiadek, na desery. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w Doris Bistro. Czy też zajadaliście się przypysznym schabowym z cebulką, z jajeczkami i w ogóle, nie wiem, czy chyba to powiedziałem już wcześniej, czy jedliście taką knyszę. Zanim powiemy tradycyjny apel, to chciałem pozdrowić Ciebie, kolego / widzu, którego poznałem właśnie w Doris Bistro. Kolega powiedział, że kojarzy mnie skądś i tak się zastanawiałem skąd, mam nadzieję, że z czegoś dobrego. Tak, kolega obejrzał parę moich YouTube'owskich wypocin i powiedział, że mu się podoba to, co robię. Mam nadzieję, że Wam się też to podoba, co robię. Na tyle, że dacie lajka i suba. Czas na apel na stojąco z przepięknym widokiem na most donikąd, który kosztował nas tylko 50 milionów funtów. Więc tak, nie przepracowywujcie się. Jeżeli macie energię, jakąś nadmiar energii, to zamiast jakieś nadgodziny albo tyrka ponad normę za te same pieniądze, to wyjdźcie sobie z ukochaną, wyjdźcie sobie z dziećmi i pobawcie się, wspierajcie naszych. Wychodźcie sobie na pyszne obiadki do Doris Bistro. Jeżeli na przykład obiadu nie chcecie, to zamiast do jakiejś Kosty albo do Nero, to przyjdźcie sobie do Doris Bistro na kawkę i na jabłecznik, bo może Wy jesteście fanami jabłecznika. Jeżeli macie koleżankę, kolegę, nie Polaka albo nie Polkę, to zabierzcie ich do Doris Bistro, niech sobie spróbują, bo może po prostu nawet nie kojarzą, może nawet nigdy nie przeszło im przez myśl albo na myśl, żeby pójść do polskiego lokalu. To tutaj się nie zawiodą. Dobra, wystarczy tego biadolenia. Widzimy się za tydzień w niedzielę, godzina 19 UK czasu. Hej!